Patrz, Roman, ty się uśmiechaj, bo zobacz, będziesz telewizję. Ale dzisiaj chcieliśmy się też słuchać Państwa doświadczenia, posłuchać tego, co Państwo zobaczyli, czego Państwo doświadczyli też tutaj na granicy, skąd Państwo też czerpali te informacje takie ogólne na temat tego, co tutaj się dzieje, czy tylko na bazie tego, co Państwo widzieliście, czy też może gdzieś coś przeczytaliście, zobaczyliście. I na każdy wjazd musiało być pozwolenie, czyli ktoś chciał przyjechać na warsztaty garncarskie, to musiał dostać pozwolenie, żeby wjechać na takie warsztaty garncarskie, więc mieliśmy też tutaj takie doświadczenia. Ja nie będę zabierać Państwu głosu, bo po to, żeśmy się spotkali, żeby Państwa posłuchać i zapytać, jak się tutaj teraz żyje. Jak się żyło, tak się żyje. Uchodźcy gałęziami się zakrywali i wszystko, ich nie było widać. No właśnie, widzieliście Państwo uchodźców? Tak, nie raz. I jak reagowaliście w ogóle? Raz mnie prosili, żebym tutaj pod policję pojechał, bo już nie dali rady dalej iść. Żebym podjechał na policję i powiedział, żeby tam podjechali, zabrali ich ja po to prostu. tylko widziałam z daleka i słyszałam. A z daleka to oni gałęziami się nakrywali, co zdrowi byli. A tak to mówię, raz tam pod Wólkę pojechałem, to oni leżeli koło drogi, mówię, jak tę policję. No już nie mieli siły po No i prostu. dalej siły iść. Po prostu nie dawali Ale rady. to, co z nimi robili? Po prostu zostawiali ich na kolanach w zimnej wodzie. Czekać na samochód godzinę czasu. A kto tak? Wojsko przeważnie. Gdzie ich zostawiali? Na drodze. Tutaj w wodzie. No i popnęli tu na kolana, Na kolana albo na krzyż. i nie możesz ruszyć. No to jak? To jednak... No jak to z aresztowanymi Tak, bywa. jak z aresztowanymi No po było. prostu. Czasami jak się jechało, tam widzę z daleka, że na kolanach siedzą. To nie widać. Ale też człowiek. Też widziałam, jak rozbierali się i zakładali co innego. A, jeszcze przebierali No, przebierali się w ogóle z takich długich takich były, nie wiem co to były, sionki, nie sionki, takie długie, a później przebierali się normalnie na tego i to, a to wieszali wszystko na tych drzewach. Na kupach leżało. I tak to, że w ogóle, a wszystko, zostawiali wszystko, maseczki, nie maseczki, co było to wszystko zostawiali. Ubrania, W torbach. Tak to jest. Plecaki, kurtki. Pracuję w lesie, bo mamy obowiązek zbierania śmieci. Kremy, jakieś drogi takie różne puszki jedzenie. A ty jakbyś wyjeżdżał w podróż swojego życia? To ich walizek nie starczy. Czy się baliście? Jaka wasza była reakcja? Był jakiś taki strach, no i taka obawa, bo nie wiesz, jak chodzisz po podwórku, co to będzie, czy to ktoś będzie agresywny, czy to tak samo ma być dziecko małe, tak samo nie wie, czy zaatakuje, czy no ale tam, no, tak pomiędzy, no nie? Już jak potem zaczęli chodzić, że to wiadomo, że nic nie robią. Też się Państwo boją, czy to już minęło? Nie, już to już nie, już po prostu. To znaczy ja ich nie widziałam, ja raczej w lesie słyszałam. Ja nie widziałam. Słyszała Pani w lesie? Z Adamem byliśmy na Maślakach. No i żeśmy Ale sobie mówisz, tak, słyszę głosy. żeśmy sobie tak szli, on jedny, bo to w niskim, w takim ładniaku i Adam sobie szedł jedną i ja tam dwie dalej. I ja tak w pewnym momencie mówię tak, Adam, mówię, co ktoś rozmawia? Ja nie słyszę. I ja tak słyszę i słyszę głosy, nie można było rozróżnić co, ale no ewidentnie to na pewno byli wtedy, ale ja ich nie widziałam. Nie, bo ja wyszłem popatrzeć, ale nikogo nie było. Ale nikogo, no bo oni się na pewno schowali. Ale sami się nie baliście? Nie, a czego? Na początku może było taka niepewność, że nie wiadomo co, strach, kto i co oni będą robić, nie? Ale ja jakoś nigdy ani się nie zamykałam, ani nie mam tego problemu. Myślę sobie, no trudno, no przyjdzie, będzie chciał zrobić, będę się bronić, no może. A nie bała się Pani, że zgwałcą? Bo mówili, że będą gwałcić w telewizji. To znaczy ja się tak nie bałam, bo myślałam, że jednak, a może ja, no wie pan, to różnie może być z tymi gwałtami. Nie bałam się. U mnie był w domu uchodźca, przyszedł. Nie wiedziałam, co z nim zrobić, za mną leciał, nie wiedziałam, bo obróciłam się szlą od córki.
Ktoś idzie, myślałam, że od nas jakiś człowiek, ale w długim płaszczu, buty takie długie i przyleciał od razu na podwórko do mnie. Nie dogadam się z nim, bo po jakimś gada, nie wiem po jakim, Magdę zawołałam telefonicznie. Magda to córka, tak? Nie, sąsiadka. to sąsiadka. Mówi, przyjdź, bo mam uchodźcę i tak, nakarmiłam go, przebrałam. Dałam od skarpet do bluzeczki i człowiek, Magda, dałam jemu, Magdzie, poszedł. U nas też byli uchodźcy i to normalni ludzie. Normalnie chyba gadał człowiek, płakał. Było dwóch chłopców, takich po 20 parę lat, którzy przyszli, nie chcieli wejść do domu do nas. Chcieli tylko naładować telefony, powerbanki. Ale oczywiście, że daliśmy im jeść, zrobiliśmy im kanapki, jeszcze pojechaliśmy do sklepu, jeszcze dokupiliśmy różnych rzeczy, ale no, jakieś obawy przed tym, że ktoś zamknął No, my sami wiemy, że trzeba nakarmić. A jak będziesz się bał, to wtedy tym gorzej jeszcze. Piotrek do mnie zadzwonił, że koło naszego cmentarza w Czeremsze jest chłopak i mówię, weź tam pojedź, zobacz co się z nim dzieje, ja to pamiętam. Ale okazało się, że spotkał jakiegoś tubylca z Czeremchy i ten mu dał wodę, chyba jakoś mu dał kanapkę, prawda? Tak, tylko że po prostu... I wygodł go dla straży, ten chłopak go bardzo prosił, żeby go nie wydawał. A Magda wzięła, odprowadzała tego pana, to był jakiś lekarz z Damaszku. No. I wojsko jechało. Ale ona, słuchajcie, no wtedy to był taki moment, że No, to wojsko wojsko jeździła tak jak na Marszałkowskiej, w jedną i w drugą stronę. I ja No już nie widziałam i prosiłam Boga, Zina mówi, słuchaj, trzeba go odprowadzić do lasu. Ja mówię, dobra, idziemy do lasu, ponieważ to była zima, nie wiem, styczeń, luty. Wszyscy wyglądaliśmy tak samo, byliśmy w kurtkach, w butach, w czapkach, więc on wyglądał tak samo jak my. No, ja go wzięłam pod rękę i on mówi tak, policja. I on mówi, nie martw się, jakby co to powiem, że jesteś moim mężem, nic się nie martw. No idziemy. I rzeczywiście, z jednej strony Straż Graniczna, z drugiej strony policja. Ja mówię, słuchaj, najciemniej pod latarnią, jak to mówią u nas, idziemy w ciemno. No i rzeczywiście jej poszedł do lasu. A jeżeli mogę zapytać Panią, bo Pani pewnie chyba najwięcej z nas przeżyła. Pani też spotykała cudzoziemców? A jakaś kobieta z dzieckiem szła tylko tutaj, u nas po ulicy. A tak więcej tam. Na drodze od was Zubacz w stronę Krukowicz szła dziewczyna, czarnoskóra i niosła 2 kotlety i kromkę chleba. Czyli musiała być u was tutaj, u kogoś, ktoś musiał dać jej 2 kotlety, bo miała w reklamóweczce 2 kotlety i kromkę chleba. I ktoś musiał dać, chyba że z Bubrówki mógł ktoś dać. Może stamtąd. Pan specjalnie przyjechał dzisiaj specjalnie spod Warszawy od siebie? Specjalnie. Pan ufundował rzeźbę, która stanie w Michałowie. Tak, 18 maja będzie otwarcie, bo tam będzie uroczystość. Prawdopodobnie będzie pan premier. Znaczy oni mają takie ustalone swoje chyba miejsca, jak idą, bo oni takie mają z kamyczków ułożone przy rowach strzałki. I napisy mają. Tutaj, tutaj od samej drogi z okna to było widać, kiedy oni wszystko idą, jest, jedną trasą Dlaczego ludzie tutaj... A ja wiem skąd oni szli z Bubrówki tutaj. A wojsko stało tam przy stanku, to nie zaczepiało. Nic. A dlaczego ludzie tak uciekają przez te lasy chodzą? Nie zaczepiało? Nie. Oni myśleli, może naszych to, bo to szła kobieta z dzieckiem, takie, jak ta dziewczynka, może mniejsza. No i szła po ulicy, świeci baterajko. Ja mówię, gdzieś chodzi ktoś po podwórku, świeci baterajko, wejdź zobacz. Mąż wyszedł, a ona idzie, ten chłopczyk raz pod plot. A jak poszli, tak poszli, a wojsko stało koło przystanku, nic. Wy wiecie, naprawdę, to są ludzie też. No właśnie. Mieli lepsze telefony, kurde, niż ja mam. No właśnie, pan mówi, że co, że to... Bogaci szli, ja mówię, że oni bogaci szli, biedni nie szli. Bo oni mieli takie ciuchy markowe, telefony lepiej nie mówić, że lepsze niż ja, nawet ja mam. Na podróż trzeba wziąć najlepszy telefon. No tak, i najlepsze ciuchy mieć markowe i wszystko młodzi idą. To wychorowani, muszą siedzieć, jak to się mówi. Ale czy miarą człowieka jest bogactwo?
Może tak być, że te osoby, które Państwo tutaj widzicie, to są właśnie te, którym się udało, które mają siłę, że przeszli, bo ci, którzy, no nie wiem, mają połamane nogi, albo są na wózkach, albo są chorzy, oni nie przejdą. Albo bardzo trudno jest im przejść, bo my mamy kontakt z tymi ludźmi po drugiej stronie płota, tymi, kto są uwięzieni między płotem a systemem i tam tych przypadków takich właśnie chorób, ludzi, no już nawet nie tych, co tam pospadali, czy się pocięli teraz, ale takich, co mają problemy z sercem, którzy mają cukrzycę, którzy mają, nie wiem, nie mają nogi, mają jakieś inne poważne choroby, jest bardzo dużo. Jest przypadek, i to Karol Cichocki od nas z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia ma takie nagranie, przekazane przez chyba Jemeńczyków, gdzie niewidomy szedł, na sznurku prowadzony przez towarzyszy. Była sytuacja, gdzie na płachcie nieśli Ibrahima. Tak, bo pewnie Państwo pamiętacie, to było w 2022 na wiosnę, jak Białorusini zlikwidowali bruzgi. W sensie tak było tak, że jak się tak nagle się pojawiło, wszyscy ci ludzie, którzy tam byli w tym obozie przy Kuźnicach, więc zostali na końcu marca, wszyscy ci, co jeszcze zostali po zimie, oni zlikwidowali, to wszyscy idziecie na granicę, wszystkich ich wywieźli naraz i tam z tych osób, których było na początku chyba 700, na końcu tam już zostało, nie wiem, 200 osób, ale to już były takie tylko przypadki, że takie maleńkie dzieciaczki, albo kobiety w ciąży, albo dzieci, które w ogóle się na tych bruzkach urodziły. Pani mi powie, kto ich oszukuje? To jest dobre pytanie. A jak Państwo próbowaliście sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy nie? Dlaczego? Oni idą z dziećmi, kalecy, jak mówicie, że ślepe, no to jak on? To jeżeli... Czego? Kto ich oszukał, że oni poszli? Mogę? Rok 2011 Białorusini opracowują tak zwaną operację śluza. To jest operacja śluza oczywiście polegająca na tym, że jeżeli, nie wiem, Białoruś będzie chciała wywrzeć jakiś nacisk na Europie, bo na przykład za przytrzymywanie uchodźców, załóżmy takiemu prezydentowi Turcji, Erdoganowi, gdzie Turcja graniczy z Syrią. W Syrii trwa od wielu lat wojna. Około 5 milionów uchodźców z Syrii już też trafiło do Turcji. Turcja ma tam olbrzymie obozy. Jeżeli Erdogan chce czegoś od Unii Europejskiej, pieniędzy na jakąś swoją działalność, też poparcia, a on jest też takim dyktatorem, ale chce, żeby po prostu Europa go szanowała. Jak coś mu się nie spodoba, chce wywrzeć jakiś nacisk, podstawia autobusy i ładuje na uchodźców tych syryjskich i innych wszystkich, jakich ma, pcha na granicę z Unią Europejską. Podobnie Łukaszenka. Łukaszenka też dostawał pieniądze od Unii Europejskiej za trzymanie w ryzach tego szlaku migracyjnego. Całkiem niedawno Egipt dostał gwarancję otrzymania miliardów euro na powstrzymanie uchodźców tam u siebie, żeby przez Egipt nie wędrowali. Unia Europejska płaciła Białorusinom za to, że utrzymywali systemy, za tą całą elektronikę, która była na tym. I zasadniczo było porozumienie między Strażą Graniczną Polską a Strażą Graniczną Białoruską, że w momencie przekroczenia były procedury, czyli przekraczają osoby, Straż Graniczna nasza pierwsze dzwoni pogranicznik białoruski do straży na przykład w Czeremsze. Ty tam w Nachlewiszczach przeszła jakaś tam grupa. Jedzie nasz patrol, zabiera, przecież mój Mirek był w Straży Granicznej przez 1,5 roku jako zasadniczej służby. Zabierają, wiozą na placówkę i teraz pytają, skąd ty jesteś, dokumenty, dlaczego jedziesz, aha, wojna, taki, mam zagrożenie i tak dalej. Procedura i do ośrodka. Jeśli nie kwalifikował się do ochrony, nie rozpatrywali, to wtedy Straż Graniczna Białoruska przyjeżdżała na to samo miejsce, przyjeżdżała Polska i było przekazanie i Straż Graniczna Białoruska zabierała. Z protokołem. Takie prawo, to się nazywa jakoś fachowo prawo o readmisji? Tak, prawo o readmisji, czyli umowa dwóch, a teraz jest, nie ma tego. Białoruś wypowiedziała te prawo o readmisji, to co się działo w Kuźnicy w listopadzie 2021 roku, kiedy pokazywało media szturm na granicę agresywnych uchodźców. Wtedy też polscy generałowie mówili, ale słuchajcie, w roku tam bodajże 2018 i którymś tam jeszcze, w ramach tych ćwiczeń Zapad, Rosjanie i Białorusini ćwiczyli wywołanie kryzysu migracyjnego i agresji wśród migrantów. Media teraz oczywiście dają te zdjęcia, ujęcia ludzi tam z gałęziami, z Kuźnicy, mówiąc o szturmie.
Ale jeszcze nawet pisowskie media, nawet koordynator służb specjalnych Żaryn publikował zdjęcia, ABW też. Na wzgórzu po białoruskiej stronie stał generał głównodowodzący pogranicznikami białoruskimi. Za migrantami, za uchodźcami, zaraz powiemy, na czym polega ta różnica w tym nazewnictwie, stały służby wojskowe białoruskie. To było też poprzedzone, to ich przyjście, takie skupienie w jednym miejscu, tak zwanymi nieprawdziwymi, fejkowymi, jak to się mówi teraz, informacjami, gdzie uchodźcy, cudzoziemcy dostawali informacje, że słuchajcie, przyjdźcie w to miejsce, Polska was wpuści przez te 3 lata prawie tego udzielania pomocy humanitarnej w lesie, my nigdy się nie spotkaliśmy z agresją ze strony tych ludzi. Ta operacja Śluza była poprzedzona długą, intensywną kampanią taką informacyjną, czyli ludzie mieszkający w takich państwach, gdzie jest wojna, jak Syria, jak Jemen, jak Afganistan też, tak? Bo jeszcze w 2021 roku tam była przemiana, jeżeli chodzi o władzę w Afganistanie. Talibowie, którzy byli odepchnięci przez wojska NATO, wrócili do władzy i ci, Afgańczycy, którzy współpracowali z wojskami NATO, musieli uciekać, bo tam im groziła śmierć. W tych takich komunikatorach internetowych, jak Telegram, pojawiały się reklamy. Rzeczywiście jest jakby na pewno cała masa ludzi, która na tym zarabia i to trzeba wprost powiedzieć. Tak, cały biznes ten przemytniczy zarabia ogromne pieniądze, ale naprawdę, Państwo też to wiecie, niewyobrażalne pieniądze, ale dlaczego tak jest? Dlaczego ci ludzie są w stanie zapłacić takie pieniądze ogromne? Dlatego, że oni nie mają innego wyjścia, żeby dostać się do bezpiecznego kraju. Ja nie mówię, że wszyscy zawsze są w niebezpieczeństwie, bo te historie, jak to historie ludzi, są bardzo różne. Jedni uciekają z kraju wojny, przed prześladowaniami, inni idą za lepszym życiem i może wcale nie grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo, chcą po prostu mieszkać w jakimś lepszym miejscu, tak jak i my z Polski przez lata wyjeżdżaliśmy do lepszych miejsc. Ale rzecz w tym, że nawet niezależnie od tego, jakie są motywacje człowieka z, nie wiem, z Libanu, z Syrii, Afganistanu czy Iraku, z ich paszportem nie są w stanie wyjechać do żadnego kraju, ponieważ nie mogą, mają najgorsze paszporty na świecie, można śmiało tak powiedzieć. My możemy sobie pojechać do szeregu krajów, niemalże całego świata. Taki Syryjczyk on może wyjechać legalnie do Libanu, gdzie Liban przyjął już po prostu takie miliony Syryjczyków i może mieszkać, no nie wiem, może liczyć na to, że UNHCR przyjmie jego wniosek, ale UNHCR od lat tego nie robi, w związku z tym może mieszkać w obozie. Może Syryjczyk pojechać do Kurdystanu i starać się ewentualnie do Turcji. Natomiast jeżeli chciałby pojechać do kraju, w którym wierzy, do Europy, w którym wierzy, że mógłby mieszkać zwyczajnie, spokojnie, nie wolno mu tego zrobić, chyba że zapłaci jakąś gigantyczną łapówkę. Ludzie są szukani ludzie. Oni albo zostaną tam, gdzie są, albo będą próbować to swoje marzenie. I oczywiście jest tak, jak Pan mówi, że Niemcy urosły do takiego raju na ziemi. Tak. Że wcześniej, nim ten szlak wschodni przez Białoruś został tak wypromowany, oczywiście do celów politycznych Białorusi, ci ludzie mogli albo zostać w kraju, albo płynąć przez Morze Śródziemne i ryzykować utopieniem. Tam po prostu mnóstwo ludzi się w każdym roku topi, albo próbować przez Bałkany. Zadawałam to pytanie wielu tym osobom, które poznałam. Dlaczego ty w ogóle tam przyjechałeś? Dlaczego? Przecież wiedziałeś już, ile osób umarło. I proszę mi uwierzyć, że ci ludzie właśnie z tych Syrii, z Jemenu mówili, musiałem chociaż spróbować, mam małe dzieci. Wolę umrzeć próbując tutaj dla nich, niż czekać na śmierć w Syrii. Bo tak jakby trochę mówimy o tym, dlaczego coś się dzieje. Jak Państwa zdaniem powinno być? W sensie, bo nam się wydaje, że takie mamy przeczucie, że już raz otwartego szlaku nikt nie zamknie. No chyba że w tych krajach, z których oni uciekają, się poprawi. No bo też bardzo wiele osób mówi, że gdyby w moim kraju było dobrze, ja bym nigdy nie uciekł. Na przejście graniczne i poddali się, poprosili o opiekę międzynarodową czy o azyl i poddali się tej weryfikacji, to byłoby jedynie słuszne, no bo przelatywanie przez istniejący już mur i zawieszanie się gdzieś na nogach, no to tak trochę nie tak, nie?
Ale czy powinniśmy im to umożliwić? Czy myśli Pani, że to jest Myślę, możliwe? że powinniśmy im to umożliwić. Ale to jest możliwe teraz, jak Pani sądzi? To zależy chyba od tych, którzy decydują. No. Ja bym umożliwiła, Ja wiem, ale jak, mnie nie wybrali na ja premiera. wiem, ale chodzi mi o to, czy Państwo macie informacje, jak sytuacja wygląda na przejściach granicznych z Białorusią? Czy oni mogą teraz to zrobić? Jedno przejście jest, przejście w Połowcach jest zamknięte. Ale zamknięte jest podobno, nie wiem, od polskiej strony. Polska strona zamknęła przejście, nie białoruska. No, a ludzie się boją niektórzy, że ci uchodźcy, że się osiedlą nawet na wioskach. I co by było wtedy? Mi się wydaje, wiem. Oni się nie osiedlą, uchodźcy ci, to oni się nie osiedlą. Przy Domu Kultury, w tym domku, mieszka rodzina irańska. Właśnie takich uchodźców, właśnie z tej granicy polsko-białoruskiej. I pan już nawet trochę mówi po polsku. Tak. Przynajmniej mówi. Aili chodzi do szkoły, a Arsza chodzi do przedszkola, na razie na godzinkę, bo musi się oswoić. Ostatnio jak były święta wielkanocne katolickie, to ponieważ oni są chrześcijanami z Iranu, więc tam Arsza był bardzo aktywny na placu zabaw, była piękna pogoda i tam dzieciaki go ganiały, ale on patrzy tam z dziewczynami, sobie tam po prostu cały dzień. Już Reza mówił, że cały dzień były zabawy i próby asymilacji i też dogadania się z innymi dzieciakami. Całkiem to tam całkiem nieźle wyszło. Aili pomimo tego, że do szkoły poszła po świętach katolickach, chyba tak, jakoś tak. Ale angielskie zna. Angielskie bardzo dobrze zna. Ale w naszej szkole właśnie te dzieci przyjmują tak fajnie, no nie? Że oni tam nie mają, że nie dokuczają, no nie? Bo tak podejrzewam, że w innej jakiejś tam, w jakimś większym może mieście to by tam było. Ja myślę, że to by nie dokuczali dla nich. W mieście tak, a tak na mniejszych wioskach to oni będą spokojniejsi. Tak pomyśli? Tak myślę. A tutaj Hajnówka, Siemiatycze, Czeremcha to jest spokojniej. No, a w tych dużych miastach to w ogóle jest coś innego. Ale my na tych wioskach jak żyjemy, to wiemy, że nam nie trzeba czasami cudzoziemców, że my potrafimy się między sobą żreć. Prawosławni, katolicy. Ja byłem chrzczony w cerkwi. I zakazał... U nas nie ma różnicy. Ale, znaczy to, ja wiem, że to tak się mówi. U nas też nie ma różnicy. Ja bym tego nie generalizowała, dlatego na przykład, że tutaj cały czas są animozje pomiędzy katolikami a prawosławnymi i one nie na tym polegają, tylko polegają na czym innym. To są zaszłości z tak zwanej repolonizacji, która miała tu miejsce, kiedy katolicy niestety, ale prześladowali prawosławnych mocno. I to gdzieś tutaj w okolicach, bo znam tych ludzi, jest mocno zakorzenione i dlatego tak to jest. Co by było, gdyby przyszło tutaj ilu powiedzmy próbowało przejść i jeszcze więcej, tak? Poszliby dalej. A właśnie, a ilu przyjęliśmy Ukraińców, powiedzcie Państwo? Ja uważam, że dzisiaj po pewnym czasie na pewno za dużo. My ich nie nakarmiliby. Chyba musi robić Czeremka przywieźć. Poszliby do ośrodków. W tych ośrodkach przeszliby procedurę wstępnej ochrony. Pojechałaby i wróciłaby, bo w tej chwili jest tak zwana procedura Dublin, czyli powrotu do kraju, do którego pierwszego się weszło, tak? I gdzie się zostawiło odcisk palca lub też swój ślad. Zostaliby w ośrodku, dostaliby pozwolenie na pracę po jakimś tam czasie, po pół roku, może po dłuższym okresie. Próbowaliby znaleźć pracę, zaczęliby się uczyć języka, tak jak my Polacy, w Belgii, w Holandii, w Anglii, w Niemczech. Wszyscy ci, którzy pojechali, musieli się uczyć języka, bo nikt tego języka nie znał holenderskiego i próbowali ludzie pracowali fizycznie. Niektórzy nostryfikowali swoje dyplomy. Moje koleżanki po studiach wyjechały i teraz pracują, nostryfikowały swoje dyplomy, nauczyły się języka, pracują zgodnie ze swoim wykształceniem, czyli są mikrobiologami, czy tam jakieś są inżynierkami, także wykonują swoje zawody, więc ja pamiętam, że wśród ludzi było tyle osób wykształconych, to jest niesamowite. Lekarze, inżynierowie, ludzie, którzy informatycy, nauczyciele. I to nie była ściema taka, że rzeczywiście taka, bo później były te wizy sławetne, wydawane przez nasze państwo, gdzie było ileś tam informatyków, muzyków, tancerzy, aktorów, gdzie ileś tam tysięcy tych wiz za pieniądze wydano i te wizy ludzie przyjeżdżali.
To była ciekawa sprawa i tak naprawdę oni nie wykonywali, ani nie potrafili nic zrobić w tym, z tego, co było wpisane. Ale tutaj sporo ludzi, którzy może by tam się przydali. Ja pamiętam, że Tomasz Musiu, który jest tutaj znany wam, miał u siebie w szpitalu lekarzy, 2. Jeden był internista, drugi był chirurgiem. Z Syrii byli panowie. I mówi, jakby było super, żeby oni zostali. Przecież ja potrzebuję lekarzy tak naprawdę, wykształconych ludzi, a tym bardziej, że Syryjczycy są mega bardzo wykształconymi ludźmi, jeśli chodzi o kwestie medyczne. Potrzebujemy rąk do pracy w jakichś takich dziedzinach życia. Nasza Polska jest taka podzielona. Jedni pomagają, drudzy wydają, tak? No takie jest niestety, tak to jest, strasznie jest. Nasi mieszkańcy naprawdę każdego przyjmą i każdego ugoszczą A czy Państwo też słyszeliście o tych przypadkach śmiertelnych właśnie? No, u nas nie było. Jeszcze jak pójdziemy do lasu, to znajdziemy, bo tak też może być. Ale tu Roman pilnuje. To człowiek lasu. Siedziały w kupach i ja nie wiem, czy tam iść, ale ja do tyłu poszedł. Wystraszył się Adam. Poszedł do tyłu. Posiedziały w kupie przy ognisku i ja nie wiem, czy to iść do nich i tak do tyłu. Bo to tylko dlatego tam, że angielskiego nie znasz. Chyba, że. Tak to byś poszedł. Chyba, że tak. No. Nie, bo za dużo w kupie ich siedziało. Może będą 2 osoby, 3, a może ich siedziało z 15 osób po prostu. Ile z Państwa spotkało na swojej drodze, widziało tych uchodźców? No mówię, Wszyscy. I Państwo mówili, że tutaj do domu Pani przyjmowała. Czy zetknęliście się Państwo z jakąś agresją z ich strony? Nie, na spokojnie. Nie. No właśnie. Na spokojnie. Ja chciałem Państwu powiedzieć historię trochę tych rzeźb. Właśnie jak to się zaczęło na granicy białoruskiej, a później na ukraińskiej, to mnie jeszcze bardziej dobiło, bo widziałem, jak tych samych ludzi, którzy uciekają i tu od wojny, tutaj przeganiają, a tam dają misie, kotki noszą, walizki i to wszystko tego. I to mnie spowodowało, że się tym zajęłem. Ale to był koniec 21 roku, tak? To było. I postanowiłem właśnie zrobiłem te rzeźby. Żeśmy z takim rzeźbiarzem byli w kamieniołomach, wybraliśmy piaskowce, zrobił te rzeźby. I zrobiłem właśnie to, co Państwu pokazałem teraz, tą kartkę. I proszę Państwa, wysłałem do wszystkich posłów 460 na święta. Do 460 posłów. Tylko 2 ludzi. Okazało się 2 ludzi, że było, którzy się zainteresowali i odpisali. Z 460. Proszę Państwa, jeden to jest pan Krzysztof Gadowski z Jastrzębia Zdroju, z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji. I druga to pani Kucharska, pani doktor Anita Kucharska-Dziedzic z Gorzowa, z Lewicy. Dwoje ludzi na 460 posłów. Nic. I to mnie załamało. Pan Edward nie przeżył tego, co Państwo, co my tutaj z tych bezpośrednich spotkań, ale ludzie przeżywają to, nawet gdzieś tak dalej będąc. A czy Państwo, obserwując, nie wiem, media, telewizję, czy widzieliście, czy to dla Was było jakąś formą, nie wiem, taką edukacji, czerpaliście wiedzę o tych ludziach z tej telewizji, w jaki sposób była ta informacja Państwu podawana? Jak pokazywani byli ci ludzie tutaj z granicy w telewizji? Telewizja zawsze kłamie. No, telewizja kłamała zawsze. A w tej sprawie, na czym polegało to kłamstwo? No, że oni prawdę nie mówili. Znaczy na tym, co rozmawialiśmy, tak. że są wycinane pewne te frazy, tak. czy tam tego, no wiadomo. I znęcają się, rzucają się na nich. Wszystko.
Ja rozumiem, że to było w akcie desperacji, kiedy oni tam walczyli przy tej koncertinie na te kije i tego, no bo to, jeżeli ich tam gdzieś ta Białoruś pchała w tą stronę, a tutaj ten... I pchali tutaj, a... Ja nie jestem rzeźbiarzem. Ja nie jestem rzeźbiarzem. Ja jestem tylko... Pomysłodawcą i fundatorem. Ale to też rzeźbiarz rzeźbił z Siedlec. Z Siedlec rzeźbiarz. Ale Państwo też macie kontakt z Państwa sąsiadami, mieszkańcami, którzy służą, czy to w straży, czy w wojsku, czy w policji. Jak oni sobie to tłumaczą, to do czego zostali, nie wiem, no... To ich praca. Że praca. To ich praca jest. I oni nas chronią. Czy opowiadają o tych swoich przeżyciach, mówią o tym, że kazano im, nie wiem, wyrzucać dzieci za druty? My tego nie pytamy ich, bo my sami widzimy, co się dzieje. Także my wszystko wiemy sami. O co mamy ich pytać? Ochrona granicy jest ochroną granicy i też trzeba to wykonać, to nie ulega wątpliwości. Bo tylko chodzi jeżeli ci ludzie szukają tej ochrony międzynarodowej, to trzeba im dać taką możliwość. Ja też mam znajomych, mówię, strażników granicznych, którzy nie mogą zrozumieć tego, że dostawali rozkazy i to często bez śladu, czyli nie na piśmie, nie, że to zostanie, tylko masz wywalić tę rodzinę za druty. Czy to jest tylko wykonanie rozkazu, czy... Zielona renta. Groszek prawdy jest. Ci ludzie też nam opowiadają o tym, czego doświadczyli w Polsce i to też są różne historie. Jest niestety bardzo dużo historii o przemocy, ale zdarzają się też takie historie, że pogranicznik spojrzał w niebo, tak po prostu, albo że pomógł, albo że po prostu pozwolił ludziom iść dalej. No to jest takie właśnie takie ludzkie historie, tak? Nakarmimy, jeśli przyjdą. Także nasza wioska jest najważniejsze. Zgodna i... Masz co ty powolisz? Co? A jak ich przyjdzie dużo, to ty masz pełne kotletu? Kotletu? Zrobimy. Ważne kotlety, kartofli da i też Jak Pani docenia? Jak my powinniśmy młodsi podchodzić do tych ludzi? Jak Pani uważa? Normalnie. Jak do ludzi, tak samo. Czy oni ludzie i my ludzie. Rozmowy o granicy z mieszkańcami Podlasia to pierwszy taki projekt, w którym chcemy wsłuchać się w głos tych, którzy już trzeci rok obserwują kryzys migracyjny z perspektywy własnych domów, z perspektywy własnego podwórka. Ta seria spotkań Rozmowy o granicy jest organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze i redakcję Czaban robi Raban. Projekt jest wspierany przez program grantowy Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Relacja z tych spotkań oczywiście na kanale Czaban robi Raban. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Jeżeli cenisz to, co robię, dołącz do grona moich patronów na patronite.pl/czabanrobiraban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania.
twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammarrai.